W XIX wieku wybitny polski etnograf Oskar Kolberg dokumentował kulturę polskiej wsi. Wśród zgromadzonej dokumentacji znajdują się także zapisy melodii, opisy tańców, a także wzmianki o instrumentach. Dzisiaj kontynuujemy tę opowieść o skrzypcach diabelskich. Diabli skrzypce są najbardziej rozpoznawalnym instrumentem na Kasiabach. Ale dziś one grają w kapelach. Pierwi nie było tak. To był instrument, był użyty do łobrzodu, a ten łobrząd miał miejsce w nocy z 1 na 2 listopada. Knepi robili tacy diabli skrzypce. Oczywiście były całkiem inne jak te, co trzymał w ręce. No i przy bramach na cmentarzu, na rogach tych cmentarzów robili wiele harmidru, wrzawę, bo wierzono, że złe młece, złe duchy, pokusy, co pierwi, jak i dziś po tym świecie krążą, gdzie są zatrzymują przy tym harmidrze, no i nie wejdą na cmentarz, a dusze, co są na cmentarzu, swobodnie ulecą do nieba. Diabli skrzypce są na Kasiabach. I chyba na świecie też nie ma takiego instrumentu, który by mógł być porównany do naszych diabłych skrzypców. To jest kapelusz. Tu są blachy, dziś to by się nazywało czynele. Pask, przeważnie takiego stryśka, no taki, co przedstawia diabła, stutka, bo to jest nazwa te diabelści skrzypci. To też jest rozmaity, jak to są w obrazie, bo tak richtig, bo tych diabłów to nie mamy widzony, my nie wiemy, jak oni ważą. I każdy sobie z tego stryśka inaczej przedstawił i tak on go musi zrobić. No i ty musi być ten cej, długi, taki, jak my to dziś nazywamy, gryf. No i tu ten dylik wacoty w kształcie skrzypców, no bo nazwa jest diabli skrzypci, czyli to musi być zrobione w kształcie skrzypców. No i tu musi być pudełko metalowe, byksa. No musimy najpierw zrobić ten gryf, żeby mieli docie później montować te wszystkie. To może być chujka albo danka. To jak akurat jest. Teraz musimy tu wycuć ten kształt tych skrzypców. No i teraz będziemy musieli pomalować te kolorowe wzory. Co czwarty, bo tu tak pasuje na 4 kolory, co czwarty. Mamy teraz gryf, mamy tu skrzypki, byksa, bo tu można było z blachy, jest tu lutowany. Tam są też blaszki, podzioty, rozmaity tacy, żeby to grochotało. Mamy kastka fajnie wymalowany. No i teraz jest do zrobienia łeb. To jest lepa. Do łba musi być lepa, do tego miotci i temu to później fajnie ten pasku tu zrobić, nie? Łeb od diabła mamy pomalowany. No i teraz musimy wycuć te blachy, czyli te czynele. Szybko musi być ukrócony z kartonu, żeby było sztywny. No i co najlepiej, żeby ona była zaraz pomalowana, bo teraz by trzeba było przecygnąć wzdłużcie.
No i teraz jak to jest wszystko zbudowane, to wystarczy do góry założyć kapelusz i mamy skrzepcie gotowe. I diabli skrzepcie mogą grać. Musi być hebel, ty musi być rzeźka do wycinania tych skrzepaczków, nożyce do żelaza, czyli do blachy. Musi być lutownica, żeby to polutować, ziega, dłutka, podzel, żeby to pomalować. Żeby dobry skrzypce wykonać, to tak tydzień musi być czas na to poświęcony. Ten instrument nie jest tak powszechny i temu lataci artyści ludowi jak już świętej pamiątce Augustyn Mielewczyk robił w latach 50., 60. taci skrzypce właśnie, między innymi później zrobił taci fajne skrzypce dla zespołu Kasioba. No i dziś, ale oni mu 88 lat, je Jan Lelek z Berzesztowa, co tyś wykonywał, ale oni teraz chwery, oni nie może rękoma wykonywać. No, ale pomniejsi artysty też, ci co mają kusk doma, ja ci nie siedzę, to zrobią te skrzypce. Dobry skrzypce zrobi ten, co na nich graje, bo one wacieje, żeby one dały richtig klang, żeby one strojały tu z akordeonem, albo że z klarnetem, z trumpką, ze skrzypcami. I ty to wszystko tworzy piękną kapelę, taką muzykę kasiopską. Maska, żeby była piękna, jak może diabeł być piękny, no to ta diabeł jest piękny, nie? No i tu skrzypce, tyś piękno wymalowany, no i to daje ten efekt wyglądu. No ale żeby richtig na nich grać, no to muszą być te blachy. Te dadzą nam richtig dźwięk. No i trzecim takim elementem, gdzie możemy rytm dostać, to jest ta byksa. Tu musi być tak, żeby dopasować to klepanie do muzyki. Tu jest taki rytm, czyli mogę tu dostać trójdźwięk. 1, 2 i jak klepia trzeci. A tu mogę razem piocać. W zależności od rytmu melodii, to my musimy flot uderzyć albo wolno. Jak na przykład w walcie to jest 2 na 1, to jest. Skrzypce powinno mieć strunę, bo można na nich jeszcze kurs ziom polec. Ale na tych stronach po prostu muzykować nie idzie, bo to by nie było ciac. Także to jest taka ozdoba, no dlatego, że to są skrzypce, no to powinno być struny, nie? Diabli skrzypce występują w kapelach i one grają wszystkie melodie kaszepskie, ale można na nich zagrać też jakieś inne melodie, ale to musi być wprawa, żeby je na tych skrzypcach zagrać co innego, ale do kaszepskich oni pasują tak jak Syder, tak jak Siewc, Rejlender, tak jak Żniwius czy Kwerkwewy. Także można na nich grać kaszepskie, ale można i grać na tych jakieś inne melodie. No, by na pewno było ciężko zagrać taką muzykę poważną, bo tam by one nie strojały
do tych instrumentów. Nie? W 1946 roku, gdy powstawał zespół pieśni i tańca Kasiaba w Kartyzach, no to oni grali w kapeli, gdzie był akordeon, klarnet, był bas, była trąbka, skrzypce, prima i sekund. I tak one występowały. I tak one dziś występują. Ale dziś jest coraz mniej grajków, co grają na skrzypcach. Ale prawie dziś jest klarnet, trąbka, no i akordeon. I ty byli skrzypce. Co będzie z tyma skrzypcami dali? Ciężko je teraz tak za jednym tym weryfikować, bo otóż kapele teraz już takich tradycyjnych kapelów jest bardzo mało. Młodzi grają na tych instrumentach elektronicznych i ciężko im je wkomponować, żeby taki instrument co zgrył z tymi instrumentami. Organy mają teraz tyle funkcji, że jeden muzyk zastąpi całą orkiestrę symfoniczną. No i ten diabeł tam nie ma racji byta, ale są tacy, co ich przełożą, ten kaszepści melodia, kaszepści taci że taci bardzo nowoczesny wykonanie zrobią z tego i ty oni to użyją z tego diabła do tej kompozycji, ale to leje taci bardzo pojedynczy taci przypadki, nie ma tak, żeby to cały czas. I myślę, że te skrzypci będą, ale i w muzeach, w książkach, ale żeby one grały w tych kapelach i myślę, że to po 50 latach i tego nie będzie. Może ktoś wymyśli elektroniczny, jakiego diabła elektronicznego i to będzie dalej muzykowało, ale wątpię. Bo to coraz ta technika idzie za chutko do przodku i to idzie często w zapomnienie.